Witam w kolejnym wideoporadniku z serii Revit Structure. Nazywam się Kinga Wielgus i dzisiaj zamodeluję konstrukcję żelbetową biurowca w programie Revit, którą w kolejnej części wyeksportujemy do programu Robot i tam przeprowadzimy analizę konstrukcji. Rozpoczynamy nowy model na szablonie konstrukcyjnym. Pierwszą rzecz, którą zmieniamy, są to jednostki. Skrót klawiszowy UN. Długość zmieniamy na centymetry. Przejdźmy do poziomu pierwszego, na którym narysujemy siatkę. Będzie to 5 osi pionowych, odległości od siebie o 6 metrów oraz 5 osi poziomych, również odległości od siebie o 6 metrów. Możemy wybrać funkcję wskaż linię, odsunięcie 600 i rysujemy 5 osi. Następnie przechodzimy na osie poziome. Odsunięcie dajemy już na 0. Zmieńmy nazwę na oznaczenie literowe. I możemy tym razem skopiować zaznaczoną funkcją wiele w dół 4 razy. Teraz poprawmy poziomy. Przechodzimy do elewacji południowej. Poziom 1 zmienimy nazwę na parter. Zmieniamy nazwę odpowiadających widoków. Później będzie piętro 1. Kopiujemy w górę. Odległości o 3 metry tym razem. Ostatni poziom to będzie dach. I jeszcze poziom o 2,5 metra w dół o nazwie garaż. Teraz wydłużmy poziomy oraz osie, tak żeby przecinały wszystkie poziomy. Jeszcze w elewacji wschodniej to samo. Uporządkujmy przeglądarkę projektu. Poziomy analityczne możemy usunąć i dodajmy pozostałe poziomy. W zakładce widok, widok planu, rzuty konstrukcyjne i dodajemy wszystkie poziomy. Przejdźmy na poziom parter. Pozostałe widoki możemy zamknąć i równolegle w karcie obok otwórzmy widok 3D, tak żebyśmy mogli sprawdzać od razu, jak nasza konstrukcja wygląda w 3D i możemy przypiąć w widoku obok. Przejdźmy teraz do zamodelowania konstrukcji. Wszystkie elementy będziemy modelować z zakładki konstrukcja. Wzdłuż osi A zamodelujemy ścianę konstrukcyjną o grubości 25 cm. Naszą rodzinę wybierzmy ogólne 200 mm. Edytuj typ, powiel. Nazwę zmieniamy na ściana żelbetowa, grubość 25 cm. Zmieńmy jeszcze grubość konstrukcji ściany na 25 cm. Chcemy modelować na wysokość do piętra pierwszego. Od osi pierwszej do osi piątej. W widoku 3D
Chcielibyśmy widzieć tylko i wyłącznie naszą konstrukcję, geometrię bez modelu analitycznego. Dlatego ten widok pod skrótem klawiszowym VV zmieńmy sobie, żeby kategorie modelu analitycznego były niewidoczne. I jeszcze włączmy spójne kolory. Teraz wstawmy słupy. Oczywiście słupy zakładki konstrukcja. Będzie to rodzina beton słup prostokątny, edytuj typ powiel i nazwę zmieniamy na 25 na 25 cm. Wymiar B 25, wymiar H 25. Słupy będziemy wprowadzać znowu na wysokość do piętra pierwszego. Możemy wykorzystać opcję w punktach przecięcia osi konstrukcyjnych i zaznaczyć wszystkie osie oprócz osi A. Teraz wyrównajmy ścianę do słupów. Skrót klawiszowy AL. Wybieramy krawędź boczną słupa i krawędź ściany. I to samo po drugiej stronie. Teraz możemy wyrysować ściany klatki schodowej i szybu windowego. Również to będzie ściana nośna. Edytujemy typ, powiel i grubość zmieniamy na 30 cm. Możemy na razie obojętnie w jakich odległościach sobie te ściany wprowadzić, a za chwilę je wyrównamy. Skrót klawiszowy D I, żeby wprowadzić wymiary. Wybieramy ścianę, którą chcemy przesunąć, wymiar, który chcemy ustalić. Tutaj chcemy 625. Następnie kolejna ściana będzie w odległości od poprzedniej o 160. Znowu skrót klawiszowy DI i w drugim kierunku robimy wymiar. I ta ściana będzie w odległości 280. Wprowadźmy jeszcze sobie otwory drzwiowe oraz otwory okienne. Zakładki architektura, okno. Możemy wybrać rodziny M kwadratowy otwór okienny, edytuj typ, powiel i wymiar 120 na 160 cm. Szerokość 120, wysokość parapetu może zostać 90 i 160 wysokość. OK. Wprowadźmy tutaj w dowolnym miejscu jak na razie. Musimy sobie zmienić zakres widoku, tak żeby linia cięcia była mniej więcej na wysokości 1 metra, żebyśmy mogli dostrzec nasz otwór. DI, żeby złapać wymiar. Jeszcze jedno okno obok. Pierwsze okno będzie w odległości od osi. Pierwsze okno w odległości od osi o 90 cm. Drugie okno w odległości od poprzedniego okna 180. I teraz zaznaczmy te dwa okna. Kopiuj i kopiujemy równo do kolejnych części ściany. Wprowadźmy jeszcze otwór drzwiowy. Edytuj typ, powiel. Będzie to 120 na 210 cm. Szerokość 120, wysokość 210. I wprowadzamy na środku tutaj i tu przykładowo w odległości również te 20 cm.
Teraz wprowadźmy belki. Przechodzimy na poziom piętro pierwsze. Konstrukcję. Belka. Będzie to belka prostokątna. Edytuj typ powiel. Wymiary belki to 25 na 50 cm. B25, H 50. Możemy wybrać funkcję na liniach siatki i wybrać ponownie wszystkie osie. Zakończ. Tutaj tą belkę możemy sobie ten fragment belki usunąć. Została nam jeszcze do zrobienia płyta, czyli strop. Edytuj typ powiel. Tutaj zmienimy tylko nazwę na strop żelbetowy, grubość 30 cm. Grubość jest już 30 ustawiona. Wybieramy prostokąt i od krawędzi do przeciwnej krawędzi. Widzimy, że strop wyciął nasze belki, strop wyciął nasze słupy, czyli pod względem tutaj objętościowym elementów będzie w porządku, również ściany. Te i te również, czyli dołączył wszystkie nasze elementy. Możemy zaznaczyć tę konstrukcję i ją przekopiować na wyższe poziomy. Czyli zaznaczamy wszystkie elementy, kopiuj do skowka, wklej względem wybranych poziomów i od pierwszego do poziomu czwartego. Elementy nam się już przekopiowały. Ostatnie piętro możemy sobie troszkę zmodyfikować. Wybierzmy płytę, edytuj obwiednie i troszkę zmienimy kształt tej płyty. Żeby dociąć naroże, skrót klawiszowy TR. I usuńmy jeszcze niepotrzebne belki oraz niepotrzebne słupy. Zostało nam do zamodelowania elementy garażu. Płytę oraz belki możemy skopiować również jeszcze o piętro niżej. Odfiltrujemy sobie tylko i wyłącznie jak na razie słupy, żeby nie były kopiowane. Kopiuj i wklej względem wyrównanych poziomów garaż. Musimy sobie lekko poprawić nasz model. Czyli zaznaczamy wszystkie ściany w garażu i odsunięcie góry wprowadzamy na 0. Następnie wszystkie belki i również odsunięcie na 0. Mieliśmy inną wysokość tego poziomu, dlatego nam się podniosło o te 50. I jeszcze płytę, odsunięcie również zmieńmy na 0.
Przejdźmy na rzut garażu. I tutaj wprowadzimy ściany o grubości 25 cm. Tutaj musimy jeszcze usunąć belki od strony zewnętrznej. Będą nam tylko potrzebne wewnętrzne. Także jeszcze usunę tutaj tą ścianę. I teraz ponownie zamodelujemy ścianę. Wprowadźmy jeszcze sobie słupy. 25 na 25 w punktach przecięcia. Zakończ. Pod słupami wprowadzimy stopy fundamentowe. Edytuj typ, powiel. Stopy będą o wymiarach 150 na 150 na 45 centymetrów. I tutaj też 150. Wybieramy funkcję pod słupem konstrukcyjnym i na widoku 3D z kontrolem możemy wybrać słupy. Ostatnim elementem, który nam zostało do wprowadzenia, to ściana fundamentowa. Czyli ława, może być tutaj ławę nośną, zróbmy, edytuj typ, powiel i niech będzie to wymiar 70 na 45 cm. Szerokość 70, wysokość 45 i wybieramy ściany, pod którymi będziemy robić ławy fundamentowe. Model biurowca gotowy. Sprawdźmy teraz model analityczny biurowca. W widokach 3D mamy już gotowy widok modelu analitycznego. Musimy jedynie dopasować ściany. Przejdźmy do zakładki Analiza, Dopasuj, Ściana dopasowanie. Wybieramy pierwszą ścianę, którą chcemy dopasowywać, a następnie do której krawędzi. Musimy zrobić jak z wszystkimi ścianami, zarówno z tej strony, jak i jeszcze sprawdźmy sobie drugą stronę. Tam mamy taką samą sytuację, a więc również dopasujmy ściany z tej strony. Zakończ. Teraz model analityczny jest już prawidłowy. Na tym etapie zakończymy dzisiejszy filmik, ale już dziś zapraszam do kolejnego nagrania, w którym wyeksportujemy tą konstrukcję do programu Robot. Tam nadamy obciążenia i przeanalizujemy konstrukcję. Jeżeli podobał Ci się ten wideoporadnik, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz do zasubskrybowania naszego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi nagraniami.